Byli tam inni, był mój przyjaciel, na którego miałem duży wpływ, z którym razem pracowałem później, jak wróciłem do Paryża. Pracowałem już po zakończeniu, po śmierci Raymonda Arona. Znalazłem się w innym centrum, w École des Études, i wtedy byłem z takim Pierrem Kendym, Węgrem, emigrantem po 1956 roku, i który trochę pod naszym wpływem, pod wpływem aneksu, który wydawaliśmy, o czym powinienem trochę szerzej opowiedzieć być może, on zaczął wydawać własne pismo podobne, Magyar Füzetek, prawda, które było związane z opozycją węgierską. Trochę też dzięki temu miałem wiele kontaktów. Mam na przykład bardzo bliskiego, serdecznego przyjaciela w Budapeszcie, jeden z najbliższych mój przyjaciel, János Kisz, który był przywódcą takiego ruchu opozycyjnego przed 1989 rokiem. Jeszcze był krótki czas aktywny politycznie po 1989 roku, ale postanowił wrócić do filozofii i porzucił politykę. Od czasu do czasu tylko pisał i uczestniczył poprzez swoje oceny polityczne, poprzez swoje komentarze, prawda? Więc w jakimś sensie był mi bardzo bliski wyborem drogi i zresztą no, wspaniały człowiek. Także Pierre Hassner nazywał ich, bo on z kolei był Żydem rumuńskiego pochodzenia. Wyjechał jako bardzo młody chłopak. On nazywał Le Notre, nasi on nazywał. Ten klub, prawda, którym spotykaliśmy się pod egidą tego Esprit, to był złoty czas. To był złoty czas Esprit też. Oni mieli takie lewicowe skłonności, takie też grzeszne przedtem. To był czas, w którym ujednoznacznie oni są absolutnie za demokracją, za wolnością. Mają bliskie kontakty na przykład ze środowiskiem katolików krakowskich, z Tygodnikiem Powszechnym, ze Znakiem, z Więzią później, którzy są bardzo inspirowani przez ten personalizm, prawda, francuski. Także to było dla mnie bardzo bliskie środowisko i później jak pojechałem do Aix-en-Provence, to przez to środowisko trochę nawiązałem kontakt z takimi jezuitami, którzy mieli własny klub. To byli młodzi dość jezuici i oni mnie szokowali. Oni byli straszliwie lewicowi. Oni mnie gorszyli. Oni mieli poglądy, które mnie raziły często. To było bardzo ciekawe, ale na zakończenie, jak ja wyjeżdżałem z tym, to ja im powiedziałem trochę, ja ich zaszokowałem. Ja oczywiście zabierałem głos, oni widzieli, że ja mam inne poglądy, ale ja trochę ich oceniłem, to znaczy bardzo serdecznie i przyjaźnie równocześnie powiedziałem, że jak ja to odczuwałem, jak ja to przeżywałem. Zrobiłem to jeszcze raz, coś takiego. Tu powracam do Bolonii, gdzie spędziłem wspaniały rok.